Witam hodowczynie i hodowców. Dzisiejszy filmik chciałem powiedzieć na dzisiejszym filmiku troszeczkę o moich gołębiach lotowych, jak puściłem w pary, jak się połączyły. Karmy już są, miał być Bayers, na razie Bayers jeszcze do mnie nie dotarł. W tym roku spróbuję nowości w karmy ID, polecił mi to Paweł Korzeniowski. Taka sama, podobna karma bardzo jest do Bayersa. Wiadomo, Bayers też będzie, bo to jest podstawa u mnie, ale tu spróbuję na tych nowych karmach też jak to będzie wyglądało. Bardzo ładna karma, bardzo mi się podoba. Bardzo. Naprawdę bardzo mi się podoba, ale pod wrażeniem jestem z ID. Naprawdę jestem pod wrażeniem grytu, nie? Gryt jest niesamowity, nie? To jest akurat kalcium na jajka im teraz podaję, żeby miał ładną skorupkę. I naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego, nie? Pięknie to wygląda. Drogie jest to bardzo niesamowicie, bo jedno takie wiadro kosztuje no, bardzo dużo pieniędzy. A to jest gryt. Tak wygląda gryt. Bardzo też fajnie wygląda, bardzo dobrze go przyjmują gołębie jedzą go. No i co? No w tym roku spróbuję no właśnie trochę tej nowej karmy dorzucę. Będzie to ta ID. Jest to też taka fazówka, jest to 1, 2 i 3. No wiadomo, moja ta mieszanka to jest podstawa, zawsze dostaję ją rano, cały rok. Tą co wcześniej na filmikach mówiłem. Tą teraz już tak troszeczkę zaczynam ją wdrażać gołębiom, żeby jadły, bo wydaje mi się, że później tak 2 tygodnie przed lotami, jak niektórzy mówią, żeby podać na lotowe. Nie, u mnie muszą to jeść ze 2 miesiące, muszą się do tych karm przyzwyczaić, dlatego Pawełek mi przywiezie jeszcze teraz tego Bayersa, trochę będę sobie to mieszał. Tam są podobne właśnie te karmy składnikowo, tam 43, 48 i 47, tu jest 1, 2, 3. A czym to się różni? No one są fazowe karmy, nie? Tak według... Ale to co to się że, daje? no, na przykład, co rano, wieczorem, znaczy, po południu, nie, no, wieczorem, czy co? Nie, no, bo ja nie rozumiem też. rano ja chciałam podaję powiedzieć. tą swoją mieszankę tam cały rok. Czyli ale, to co tak, masz ale tu... to są karmy lotowe, nie? No i to je karmię na przykład początek tygodnia lżejszą, później w tygodniu taką grubszą białkową i pod koniec tygodnia energetyczną. Zależy od lotu. Nieraz praktycznie, albo mieszam je razem. W tamtych karmach Bayersa, to jest, ja mówię, że pierwszy raz wziąłem, sprawdzę, polecił mi, znaczy to Paweł mi to polecił i będę, no ale na pewno Bayers jeszcze też właśnie, też drugi Paweł mi przywiezie, bo już dzwonił do mnie, że w przyszłym tygodniu będzie. I ja sobie te karmy będę mieszał, nie? Lotowe. Jest to już za dużo, trochę tych karm kupiłem, bo ja mam 42 gołębie do lotu, a kupiłem ich no, troszeczkę na wyrost, ale to nic, zostanie mi dla gołębi młodych, nie? No i gołębie puściłem w parę, ja nie jestem jakimś tam zwolennikiem odchudzania gołębi ani nic, ja puszczam je na gołębie w pary, tak jak z zimy są. Wiadomo, one u mnie tą zimową karmę dostają, tą moją z dużą ilością ryżu pady, to są po prostu lekkie, ale są pełne. Ale teraz fajnie wyglądają, pokażę wam jak sobie poobierały gniazda, są w parach. Siedzą już w parach gołąbki, uspokoiły się, bo puściłem je, to są akurat gołębie stare, nie? Stare samce. Puściłem je w pary 20, te gołębie do pary, no i myślę, że już powinny składać mi za 2-3 dni jajka. Ja lecę i tak na sucho, te jajka zabiera taki pan, który co roku ode mnie te jajka bierze, te gołębi. A co to znaczy lecę na sucho? Na sucho nie daje im wychować młodych. One u mnie te gołębie te gołąbki mają 2 razy znoszą jajka. 2 razy im daję znieść jajka. Do 20 ich złączyłem w pary. No i dokładnie, ona była zatuszczona. No właśnie, a fajne są, powiedz mi, bo mnie zawsze ciekawiło, bo ja to myślałam na początku, że on ma jakąś ranę, ten gołąb tutaj, a nie, co no to jest im bardziej, to jest czystsze i czerwieńsze albo różowsze, to gołąb ma lepszą formę, tak? nie? Bo ja No to jest, każdy hodowca sobie patrzy, tutaj ja sprawdzam na przykład swoją formę u swojego gołębia, no ten akurat jest teraz, oni ganiają się na jajka młodo, no to i do samic nie przywiązuje większej uwagi, ale tutaj podczas lotów to musi być różowe, to białe i najlepiej jeszcze jak tak zwana, mój dziadek zawsze mówił na to rtęć, że jak jest rtęć kropka, to dla te nóżki, jak mają nogi ciepłe, to wtedy wiem, że ten gołąb ma fajną formę i ten jest przygotowany super do lotu, nie? Ja tak mam, nie wiem, inni mogą. Jakiś kolega mi tam zadał pytanie, bo ja powiedziałem, że nie łączę gołębi lewego ogona z prawym. No właśnie. Czyli chodzi mi o to, że jak ten gołąb ciągnie w ogon i
skręcam i tak to nie łączę dwóch gołębi z takim ogonem w tą stronę, tylko łączę go z przeciwnej strony. No. Żeby miał prawo, Tak, żeby był prosty. staram się, żeby one miały proste. Lubię gołębie, jak mają A masz takiego jakiegoś gołąbka, który ma jakiś taki lewy albo prawy ogonek? na pewno są, bo przecież ja nie mam wszystkich gołębi idealnych. Na pewno są jakieś gołębie takie, które mają takie ogony. Dążę do tego, żeby mieć wszystkie gołębie, no ten akurat ma proste. To jest syn Beckhama, akurat ma proste takie. To tak nie będzie widać, ale mam gołębie niektóre, które ciągną tak, no ja ogólnie na lotowym, pokaż tak to na lotowym, Jakby on jakby ciągnie ściągał. w tą stronę, to łączę gołębia, który ciągnie w tamtą stronę. Ja na lotowym takich gołębi może nie mam tak, bo to ja je usuwam te gołębie praktycznie, które mi tam jakieś defekty takie mają. No chociaż ciągnięcie w lewo czy w prawo to nie jest żaden defekt, nie? To jest, gołębie są dla mnie osobiście, bo może dla kogoś jest, dla mnie nie. Łączę tak, żeby te gołębie miały prosto, a później jak te gołębie wybieram do lotów, no to samoistnie wybieram te gołębie takie, które mają, ciągną ten ogon prosto w jedno pióro. No najlepiej wolę jeszcze jakby mi w dół ciągnął, nie lubię jak do góry tak jeszcze mi podnosi, nie? No ale wracając do tego, to jest właśnie tutaj daję im ten kalcium, dzisiaj dostały kalcium na jajka, żeby miały dobrą skorupkę. A to są te gryty, tak? Tak, to są te gryty. Codziennie im sprzątam, Aha. codziennie im sprzątam, zamiatam, teraz jak mi wniosą jajka, rozdzielę je, to wszystko przelecę na mokro, nie? Jeden i drugi gołębi. Zaraz zejdziemy tam na dół, pokażę też. Przelecę go całego na mokro. A co to znaczy? No umyję go, ściany wszystkie wymyję na mokro. Ktoś też mi się pytał, po co są te kartony. Te kartony po to są, że one mają oddawać wilgoć i zabierać wilgoć, nie? Jak jest, i to jest fakt autentyczny, można to sprawdzić. To jest gołębnik, który jest, gdzie gołębniki są ogrodowe, gdzie jest wilgotno bardzo mocno, to jest mokre. Się robi mokry, ciągnie mi stąd wilgoć. No dla kogoś może być to śmieszne, dla mnie nie. Ja to podpatrzyłem u niemieckiego hodowcy, też myślałem, że ten. Ale co lepszego, jak jest bardzo gorąco latem i w gołębniku, bo wilgotność mi spada poniżej 60, pryskam to wszystko wodą i to mi fajnie reguluje też to jest wilgoć. Nie? karton, A to tak? jest To zwykły jest karton, karton? No. tak, zwykły karton, który ja przykręciłem sobie tutaj i to w każdym gołębniku mam, u młodych i u starych gołębi. Tam jeszcze na dole nie mam, nie? I reguluję sobie tym wilgotność na gołębniku, bo wilgotność na gołębniku jest bardzo ważna. Też nie można, ja zauważyłem, że jak spadała mi wilgotność poniżej 50, suchość w gołębniku się robiła, to tak jak mówiłem, to jest matka tych moich muszkieterów, to jest matka właśnie tego mojego 56 Mikeja i jak ktoś nie wierzy, to ona jest właśnie tutaj partnerką dla wdowca, nie? No dobra, a one się tutaj parzą, Tak, dobierają one tutaj się mają- same, czy Tak, co? ja, Bo- ja ich nie łączę w parę gołębi lotowych, daję im się, żeby się złączyły z miłości. Jak się pokochają, mają może pierwsza miłość, nie rdzewieje, i one mają się z miłości, dobierają się w pary, no i mają szybko, to są stare gołębie, to one się szybko połączą, one powracały niektóre do swoich par, do starych tych, nie? To była moja akurat lotniczka, jak latowałem samicami, to była też lotowana. Też ma fajne czołowe konkursy. One będą tutaj wszystkie lecieć, A to już jest tak? partnerka, To ona będą nie tu będzie lecieć. lotowana. Aha. To jest partnerka do grusika akurat. To jest żona grusika. I one będą tu partnerkami do tego, dla swoich samców. Będą czekać, wkładam loty jak są, to wkładam sobie samiczkę, nie wkładam, najpierw zamykam, zabieram, mam miskę, bo mu w piątek wstawiam miskę, gołąb wraca, samiec, daje mu troszeczkę podziubać ziaren, coś tam drobnych nasion jakiś czy coś, bo ja nie karmię ostro, jak gołębie wracają, że nie daję jakiś tam, daję dużo właśnie protein, takie karmy, tylko że staram się te karmy dawać jakieś tam zbilansowane bez tego grochu zielonego, nie? I później on tutaj postoi, 2-3 minuty odpoczywa, przynoszę mu samicę, wpuszczę mu samicę, bo z tego gołębnika leciałem wcześniej klasykiem samców. Z tamtym co z boku mam, teraz to była klasyk samic, nie? A tu leciałem klasykiem samców i tak zawsze tak robię. I wpuszczam mu tu samiczkę, on se wchodzi, mu otwieram, on se tam wchodzi, wiadomo co robią. Się cieszą. Jak jest bardzo zmęczony, były ciężkie loty, były bardzo zmęczone, to nie tylko mu pokazywałem, że jest ta samica, żeby się nie stresowało, że jej nie ma, nie? Nie dawałem mu do tego, żeby tam siedział nie wiadomo ile z nią, nie? No i one siedzą tam, daję, zostawiam ich
15-20 minut, 30, zależy, nie? Mam też tam swoje takie też triki inne, które sobie tam robię, bo ja myślę, że gołębie w klasyku muszą być motywowane. Raz zabieram miski, raz nie zabieram, raz wstawiam, zmieniam im, nie? Jak leci gołąb i mu to pasuje, to mu nie przeszkadza, nie przeszkadza w tym, co to ma. Jakiś żywotny. Nie, on lata, bo samicę ma tutaj i gania ją na jajka. I on lata i ona chyba uciekła i on szuka jej teraz, nie? Bo oni się teraz są na pędzeniu. Dzisiaj wypuściłem pierwszy raz roczne framce. Z tamtego gołębnika zaraz też nam pokażemy. Połączyły się pięknie w parę. No wiadomo, że dwa weszły tylko same, reszta powchodziły tam, gdzie były lotowane jako młode. Powchodziły tam do tego, no ale poprzerzucałem ich. Latają kruki, ganiają się na jajka, to wiadomo, że jaszczębi nie będzie. Dlatego wypuściłem, żeby mi ich nie porozganiał, nie? No, a to jest wiadomo, moja gwiazda. Mój to piękny, jest? kochany ptak. No jak to? No ja nie Jak możesz nie poznaję. wiedzieć, kto to jest, no? Beckham? Ty jesteś Beckham, no. To jest moja gwiazda. Nie wiem, To słuchajcie, jest moja największa miłość kompletnie- życia, a ty nie wiesz, co to jest. Ja No. kompletnie się nie znam na tych Jak ptaszkach. możesz nie wiedzieć, no, takiego gołębia, no. No teraz jak- będę jak ja- wiedzieć, po to tu jestem, żeby się No w to końcu ile razy dowiedzieć. to? Jak ja wyciągnę nogi, to pamiętaj, że jego ze mną do trumny masz łączyć. O, przestań. No, patrz jaki piękny ptak. No to kto to jest? Najukochańszy. Jak to kto? Mój ptaszek kochany Grosik. A, Moja laleczka. No tak. Mój. To jest mój najlepszy gołąb, jakiego w życiu miałem. Nie miałem lepszego gołębia. O, proszę, przepraszamy. Nie miałem lepszego gołębia. Właśnie, żeby było śmieszniej, dzwoni pan, który właśnie bierze zawsze te jajka po tych gołębiach. Dobra, przejdźmy tam teraz a jeszcze do tych kar, do tych. Mówiłem zawsze, że mówiłem wcześniej, że lecę na Bajersie. I tak jest, lecę na Bajersie, tylko mówię, no Paweł mnie namówił, fajna karma. Czekałem, nie mogłem się doczekać, bo No ja na te powiem karmy... Ci, że ja na Facebooku widziałam ostatnio, że właśnie dużo ludzi teraz zamawia te karmy. Ja leciałem zawsze na Bajersie, ale to nie mogłem się doczekać już, a chcę wdrążyć, bo gołębie, żeby tą karmę jadły co najmniej ze 2 miesiące. Tak zawsze robię i będę robił i nikt mnie do tego nie przekona, żebym inaczej robił. Wdrażam zawsze karmę lotową, lotnikom daję. I nie miałem, Paweł mi tam, ten drugi Paweł miał mi załatwić, no ale jakoś tam nie szło, wiadomo, dzisiaj jest ta pandemia jakaś tam śmieszna. No i mówię do Pawła Korzyńskiego, że on mi ją polecił, jestem zadowolony, bo są to bardzo podobne karmy, ale Bayers też przyjdzie i teraz będę sobie mieszał to razem. Tylko, że ja już to swoim lotnikom na wieczorne karmienie tą karmę daję, bo wiadomo, że rano daję tą swoją mieszankę, nie? Ja cały rok ją daję tą samą, nie? Tylko wiadomo, jak są loty, to mniej ryżu pada, ale to jest cały rok daję tą swoją mieszankę z rano, nie? Czyli to, co dajesz w sezonie lotowym, to dajesz w sumie przez cały rok. Nie, tylko... to jest teraz, bo teraz mamy 1 maja mamy loty, pierwsze. No i ja już chciałem im dawać na wieczorne karmienie już lotnikom, chciałem już im dawać tak od końca lutego. Że też lotową, no dobra, Lotowym, ale to żeby one wtedy później dajesz nie mia- i lotową, i tą Nie, tą swoją... podaję sobie zawsze wieczorem tylko, a tamtą podaję zawsze gołębiom rano. Aha. I tą podaję wieczorem, nie? Wiadomo, coś tam na karmę rzucę, jakieś witaminę, coś tam, jakieś, jak są loty, to proteinę, jakieś aminokwasy, to wiadomo, no tam jak każdy coś tam sobie daje, no bo to wiadomo, że to są sportowcy, spalają energię, ale mówię, że chodzi mi o to, żeby ich wdrożyć, żeby one nie miały później takiej rewolucji, że 2 tygodnie przed lotami, a ja im daję tą karmę, zaczynam i później wychodzi jak wychodzi, nie? Uważam, że gołębie też powinni się do tego przyzwyczaić, nie? No dobra, a chodź tutaj jeszcze, bo ja mam pytanie jedno. No wie. Wiesz co, bo widzę, że ty masz o tutaj takie... Właśnie, można to otworzyć? No. Weź mi to otwórz, no. O właśnie, o to. I To dużo są ludzi miski. ostatnio to właśnie widziałam zamawia. To są Jako- miski lęgowe, tu się gołębie w tym lęgną, a to sobie zamówiłem od takiego pana No właśnie, na tym, bo to no, jest no, super, bo ja ostatnio. wcześniej to kleiłem, nie kleiłem. Pozdrawiam serdecznie tego pana, który to mi przysłał. Zgapiłem to od Bartka Morela na jego filmikach i jestem z tego zadowolony, bo ja sobie nakładam, to nie muszę tam jakoś przyklejać taśmami, nie taśmami, nakładam i one sobie na tym siedzą, nie? Czyli I- polecasz. O, bardzo polecam. Tak? Bardzo polecam, pewnie, że tak. Bardzo to polecam, fajne to jest. Wychowałyśmy się pierwsze młode w rozpłodzie na tym. Elegancko mi się na tym wychowały, nie mogę powiedzieć,
A wcześniej na czym? Wcześniej też miałem, tylko te filce wylatywały z tych misek, drutami jakimiś wiązałem, przyklejałem. Tam mi nic to nie dawało, denerwowałem się. A to jeszcze dość, że jest praktycznie w podobnej cenie co te filce, wkładasz i nie masz pełen luz, nie musisz się denerwować, nie? Czyli Dobrze wygoda. się ganiają na samiczki, jak samczyki jak ganiają samiczki na jajko. Wszystkie ganiają, widzisz? Ja przyznam ci, że ja nie wiem, który to samiec. To jest miłość. A samica, nie mam pojęcia. Jak czym ona samiec się jest nazywa. większy, samiczki są troszkę mniejsze. No ale Samce są sam... ładniejsze. O, tak, na pewno. I one tak się ganiają cały czas? No tak, on ją gania na gniazdo, to ty najmniejszy pilnowałeś. Ale bo ciepło się robi, czy co? Tak, One cieplutko jest, no i poszły w parę, no mówicie, od 20 są połączone w parach. Aha. No dobra, Idziemy, pokażemy jeszcze tam te gołębie roczne. zaraz do was wracamy. Jest dalsza część naszego programu o gołębiach. To są gołębnik, właśnie jest nowy gołębnik, który mi tam Piotrek go postawił. I to jest gołębnik, tu mam same roczne samce. Same roczne samce połączone z samiczkami. I tak samo postępowałem, w ogóle ich nie odchudzałem, nic, a były, tu przyjeżdżali, niektórzy mówią, ale zatłuszczone. Ja ich nie odchudzam, one same zbijają wagę, ganiają się na te jajka, mają energię, żeby się ganiać te samice, połączyć jeszcze to młode, wariacki taki wiek. Pobierały sobie fajnie wszystko cele, praktycznie wszystkie mi się ładnie połączyły, pary. Wszędzie pokaż, tutaj sobie siedzą. One się ciebie boją. No nic Widać, musisz dziwnego. być straszny. Nie znają mnie jeszcze. No, są tutaj, siedzą sobie. Dzisiaj były pierwszy raz wypuszczone, tutaj na tym gołębniku, wypuściły mi je wszystkie. No wiadomo, one nie powchodziły mi tu, nie będę ściemniał, że od razu mi powchodziły mi wszystkie do młodych. Nie chciałem ich stresować, bo sami zaczęły szukać, bo wiadomo, że te samice nie latają, bo tu też jest na sucho, będzie leciano tak jak tam, bo ja inaczej nie umiem lecieć, tylko tak. I jakoś ta metoda mi ona odpowiada, jest to lepsza dla mnie, te gołębie są fajne, zawsze je tam te młode wychowują. Ja wiem, że gołąb powinien wychować młodego, ale uważam, że to jest sportowiec i ma być skupiony tylko na lecieniu, na lotowaniu, a nie jeszcze tam na wychowywaniu tych młodych, nie? No i co, tu jest to samo, nie? Tak samo, to samo karmienie, wszystko są karmione w miseczkach, w celach, bo ja karmię tylko gołębie samce w celach. Zresztą kiedyś z kolegą to skonsultowałem, z Rafałem i jeszcze, mówię, żeśmy to razem zaczęli i karmię gołębie w celach i akurat tutaj zobaczcie, wyżarły wszystko, tylko je zostawił ryż-pady, nie? Czyli musi tak jeść. Kał jest elegancki. Pan taki z Mławy przysłał mi fajny taki lek na kilka tam takich, to taki, nie wiem jak ten lek, to nie są żadne antybiotyki ani nic, to jest na bazie jakichś tam ziół. Podałem to gołębiom pierwszy raz i one były zdrowe, nie miały tam nic, bo badania miały robione, nic z tym nie było, ale podałem właśnie przed tym łączeniem w pary. I powiem wam, że puch strasznie rzucały mi na gołębniku. W pewnym momencie to biało było, no, zresztą widać, że jest wszędzie puch, nie? To znaczy, że są gołębie zdrowe, nie? Bardzo zdrowe, nie? Wszędzie mają puch, na każdym jednym, gdzie nie odsuniesz jest puch. To jest podstawa. U mnie ja właśnie od tego zaczynam. Kał jest troszeczkę w niektórych późniejszy, ale A to jest skąd ten puch? kał. No to jeżeli zrobi kubkę i zostawia piłkę na kubce, to znaczy, że jest zajebiście. Tylko się cieszyć. Nóżki mają cieplutkie, nosóweczki od samego bielutkie, nie ma żadnych tych, czyli wentylacja też jest ok. Gardełko mają różowe, wszystko jest w porządku, oczko błyszczące. Czekamy za 2 miesiące, będziemy walczyć tutaj z tym w oddziale. Na pewno będę leciał wszystkie krótkie loty, 500 to tylko niektóre, maratonów nie lecę w ogóle. Mam młode stado, ja tam się nie podpalam, nie będę słuchał tych niektórych właśnie mistrzów zimy, co podpuszczają, że zobaczymy, czy coś pokaże, czy nie. Panowie, no zobaczymy, czy coś pokaże, czy nie. Mam nadzieję, że wy mi pokażecie wreszcie, nie? Jak będziecie ale damy radę, są to młode roczniaki same. Rocznik mi się udał, ten 2020, zajebiście. Bardzo są te gołębie, naprawdę samczyki fajne.
I tu są moje ptaki, Przemka naprawdę fajne. To samiczek jest dużo, to nie w ogóle nie są. Większość jest tutaj nie z moich gołębi, nie? One są tylko partnerkami, bo są spokojne, nie? Do drugiego gołębnika, Nauczą to się, co? no ja ich nie będę na siłę, nie będę ich tam workami czymś ganiał. Muszą się nauczyć tutaj wchodzić, nauczą się. 5-6 razy przeniosę, będą wchodzić. Tu mają samice i będą wchodzić, nie? Też tu mają właśnie te kalcjum, dałem im na no, na te jajka, na skorupki, żeby te samice tam, chociaż i tak te jajka, większość stąd akurat będzie wyrzuconych, nie? Bo tu są samice, które są od kogoś wzięte na partnerki, bo mi trochę samic przybrakło, nie? Tu jest może z 10-15 samic moich. A co ten gołąb taki różowy ma O, skrzydła? pomalowany tam kolega mi go wymalował przecież kiedyś tak robili, malowali, nie wiem. A, przed jastrzębiem, tak? Tak, Czy przecież można... no bo to zmora jest nasza, nie? Jaszcząb to jest nasza zmora. Podobnie, nie? Łapie nam tego gołębie nie miłosierdzie. W tym roku mi złapał takiego, że mi się żyć nie chciało przez 3 dni. 2-latka, nie? I wcześniej mi złapał białolota takiego też, miałem fajnego 2-letniego gołębia, też mi złapał. I 2 stare mi w tym roku trzepną. Ale to moja wina, bo wypuściłem je po 2 tygodniach po tych śniegach. Śniegi były, zeszły, mówię, a latały całą zimę te stare, to mówię je wypuszczę. No i to zrobiłem, bo mogłem jeszcze przeczekać, nadleciał. Złapał. To widziałeś? Tak, no i to wszystko, co chciałem powiedzieć. Zapraszam nakręcimy, bo dużo ludzi do mnie dzwoni z tymi genetykami. Ja na tym się nie znam, nie wiem, nie mogę nic na ten temat się wypowiedzieć. Andrzej będzie, no zaprosiliśmy go, Andrzej będzie, wszystko wam opowie. Jak będziecie chcieli, to zobaczycie, nie będziecie chcieli, to nie. Ale No właśnie, jeżeli macie pytania jakieś, to tak, zadawajcie macie jakieś pod pytania, tym to postem zadawajcie pod postem, a głównym na ja Facebooku, jemu zadam. albo nawet tutaj teraz w komentarzach, na przykład pod tym filmem, bo chcielibyśmy mieć te pytania wszystkie w jednym miejscu, a korzystając, że tak powiem, z okazji, że on będzie u nas gościł, no to zadajmy mu po prostu kilka pytań, Tak jest. żeby potem nie było po filmie a tamto. No, ja Najlepiej mówię po prostu od razu, zadać od razu i... Ja się na tym nie znam, to są, ja badań też tak nie robię, bo to są drogie badania. Nie wiem tak za bardzo. Mniej więcej tam mi Andrzej zawsze tłumaczy, o co tam chodzi, ale ja tak tego do końca nie ten. To będzie na temat lotowo-powrotowych, rozpłodowych, Na temat nawigacji, nie? tak, nawigacja w powrocie. On w tym się specjalizuje, on w tym się wyuczył. Jest to bardzo fajny facet, inteligentny, bardzo dobry hodowca, tylko leniwy, bo mu się nigdy sprzątać nie chce. Ale naprawdę miał lata takie tutaj, że leciał bardzo mocno, nie? I fajnie leciał, tylko no mówię, no ale i on wszystko nam to opowie. Powie nam, by przyjdziemy, czy tam pojedziemy do niego do laboratorium i myślę, że to będzie fajne. No i co? Pozdrawiam wszystkich kolegów, znajomych, wrogów, przyjaciół, nieprzyjaciół. Życzę powodzenia, łapa w górę. Trzymajcie Trzymajcie się, do do następnego. zobaczenia. Hej.